Dziś audycja o wolności i rynku nieruchomości, bo te tematy się łączą, a sprowokowaliście mnie do tej audycji właśnie wy, zadając pytania na przykład o już słynny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i remont łazienki w prywatnym mieszkaniu. I też od razu jest drugi jakby artykuł i drugi fakt, czyli sprawa powieszenia paneli fotowoltaicznych na balkonie, gdzie nikt nie protestuje oprócz administracji budynku, która mówi nie, bo nie. I do tych dwóch tematów wrócę, ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy i prawo, czasami właśnie nawet takie absurdy prawa, no to subskrybuj ten kanał, bo tutaj wiele podobnych audycji znajdziesz. Pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Zapraszam do zaglądania na stronę symen24.pl, gdzie wiele audycji wzbogaconych o dodatkowe materiały informacyjne i także dla bardziej zainteresowanych szkolenia z obrotu nieruchomościami. Zachęcam również do wspierania naszego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. I teraz wróćmy do tej wolności. Według mnie to wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Nie jest tak, że jesteśmy nieskrępowani w żaden sposób w korzystaniu na przykład z własnego prawa własności. No, nie możemy też na przykład, jeżeli robimy remont, działać w ten sposób, że wyburzymy ściany nośne, bo budynek się zawali i spowodujemy katastrofę budowlaną. Ale też z drugiej strony trzeba pamiętać, że ustawodawca nasz kiedyś, może niezbyt precyzyjnie, może nie najlepiej niestety, wymyślił jakieś przepisy w prawie budowlanym i właśnie to, kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy nie. I do tej pory była taka powszechna interpretacja, że jeżeli ktoś wyburza sobie w mieszkaniu ściankę działową, albo dobudowuje ściankę działową, to jest to jego, albo przystawia w inne miejsce ściankę działową, to jest to jego prywatna sprawa, bo te ścianki działowe, no to nie mają żadnego znaczenia konstrukcyjnego, ich wyburzenie w domyśle, czy też zbudowanie nie zniszczy budynku i nie zakłóci użytkowania innych lokali. Tak to wygląda. Tymczasem sprawa, która trafiła, słuchajcie, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, której nie można załamać. Nasz najważniejszy sąd administracyjny zajął się sprawą łazienki w prywatnym mieszkaniu. Dlaczego się zajął? Bo Państwowy Nadzór Budowlany wszedł w spór z tym właścicielem na temat przestawienia dwóch ścianek przy łazience, ścianek działowych, i nakazał wstrzymać roboty, potem rozbiórkę. Już nie będę wchodził w szczegóły, co tam się stało, ale w ogóle chciałoby, żeby było wydane pozwolenie budowlane na te prace. No czy to nie jest absurd? W ogóle tak naprawdę to jak działa nadzór budowlany? Skąd on wie, że w jakimś mieszkaniu jest remont? No po prostu był wyraźnie donos. Ktoś doniósł do nadzoru, a być może jeszcze miał tam znajomości, nie wiem, od razu odcinam się od tej sprawy, nie znam szczegółów takich bardzo tej sprawy, więc mogło być różnie. Ale dlaczego mówię, że był donos? Bo z mojego osobistego doświadczenia ja widzę różne budowy, które mogą być uznane lub są wręcz samowolą budowlaną, ale nadzór budowlany nie jeździ po ulicach, nie sprawdza, czy coś się buduje. Nawet czasami jakiś cały zamek budowany w lesie też również, można powiedzieć, przepuści, ale znalazł bat na ludzi, którzy remontują własną łazienkę. No oczywiście ci remontujący się nie zgodzili, odwołali się, sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdzie oni wygrali, ale nadzór nie odpuścił, skierował sprawę do NSA, odwołał się, no i NSA uznało, że na przestawienie tych dwóch ścianek w łazience w prywatnym mieszkaniu trzeba mieć pozwolenie, ponieważ takie działania zmieniają w sposób istotny powierzchnię użytkową lokalu, która jest bardzo istotnym parametrem, jakże istotnym. No powiedzmy sobie tak, w ogóle
jeżeli jest jakiś blok, który ma mieszkania, podzielony jest na mieszkania i ma części wspólne, klatki, śmietniki, no różne takie sprawy, no to udział we współwłasności tych części wspólnych, także w ich kosztach, partycypację w jakiś sposób w ich kosztach utrzymania, ale udział we współwłasności tych części wspólnych ustala się w proporcji do powierzchni użytkowej jakiegoś lokalu. Powierzchnia użytkowa to tak w uproszczeniu, w dużym uproszczeniu mówiąc, to jest to, co widzimy jako niezabudowane przez ścianki, jakieś ściany, przegrody. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, bo to by zamąciło po prostu moje tłumaczenie. No ale jeżeli ktoś na przykład wyburzył 4 metry czy 5 metrów bieżących ściany, która jest zbudowana na przykład na pół cegły albo na ćwierć cegły, to jest jakaś powierzchnia, która była zabudowana, nagle przybyła, czyli na przykład powierzchnia użytkowa takiego lokalu się powiększyła, no i teoretycznie mówię, ten ktoś powinien teraz mieć inne udziały we współwłasności tych części wspólnych budynku. Co wyobraźmy sobie budynek, w którym jest 100 mieszkań, no to jest absurd, po prostu to jest niewykonalne. Ja nie znam przynajmniej przypadku, żeby ktoś z powodu remontu i wyburzenia ścianki działowej, czy też dobudowania sobie ścianki działowej, wystąpił o zmianę swoich udziałów we współwłasności części wspólnych budynku. Po prostu tego się nie robi. Nie wiem, może gdzieś taki przypadek był, ale ja go po prostu nie znam. No a dla sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego, ta sprawa tej powierzchni użytkowej, zmiany powierzchni użytkowej stała się w ogóle bólem głowy i stwierdzeniem, że w zasadzie skoro przestawiasz ściankę działową, no to musisz uzyskać pozwolenie na budowę. Do jakich absurdów jeszcze dojdziemy? Ja się pytam, do jakich absurdów, jeżeli możemy dojść? Po coś ten ustawodawca kiedyś wymyślił, że pewne sprawy, z pewnymi sprawami nie należy zawracać głowy Wydziałom Architektury, uzyskiwać pozwoleń na budowę. Po prostu jest to niepotrzebne. Z punktu widzenia oczywiście ustawodawcy, który wiele lat temu ustalił takie prawo i taka praktyka się utarła. Do tej pory nikomu nie przyszło do głowy, że przestawienie ścianki działowej wymaga pozwolenia budowlanego. Do jakich jeszcze absurdów możemy dojść? No przecież to jest chore. I teraz jeszcze dodam, że najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że na przykład wiele mieszkań, przecież to jest tablica Poliszynela, wiele mieszkań przerabianych jest z 3-pokojowych na 5-pokojowe i te norki są wynajmowane. Te norki często mają powierzchnię, która wyraźnie łamie prawo i pokazuje, że to nie nadają się na miejsca do zamieszkania, a jednak są przerabiane i nadzór budowlany z tym nic nie robi. Wiele mieszkań zmienia swoje użytkowanie, sposób użytkowania z przeznaczenia na mieszkanie na jakieś przeznaczenie parahotelowe. Nadzór budowlany na to się w ogóle nie spojrzy. Nikt z tym nic nie robi. Są mieszkania przerabiane na lokale użytkowe, biura, gabinety, różne sprawy. Nikt w to nie interweniuje. Nagle w tym przypadku te 2 ścianki działowe przy łazience stały się solą w oku urzędników z Państwowego Nadzoru Budowlanego. No przecież to jest naprawdę chore. Gdzie jest granica wolności? Czy nasze prawo ma być tak interpretowane? Aha, istotnym parametrem w nieruchomości jest powierzchnia użytkowa, a jak ta powierzchnia się użytkowa zmieni, to być może zmienią udziały albo nie, no ale to się zmienia ten parametr, no to na przestawienie ścianki działowej w mieszkaniu musi być wydane pozwolenie na budowę. Ile tysięcy, setek tysięcy ścianek działowych rocznie jest przestawianych, ile remontów jest robionych i jak każdy będzie miał teraz chodzić do urzędów i załatwiać pozwolenia na budowę, to te urzędy, które już są niewydolne, bo to jest w ogóle dramat dostać w Polsce bardzo często, nie wszędzie, ale często dostać pozwolenie na budowę, to one jeszcze bardziej się zapchają i po prostu to jest stanie system niewydolny. Czy my
nie możemy dążyć do upraszczania prawa, do tego, żeby ktoś odpowiadał za swoje własne czyny i urządzał sobie mieszkanie tak jak chce i jeżeli nie robi tam, nie planuje żadnych robót, które mają zniszczyć konstrukcję budynku i nie zmieniają elewacji, nie zmieniają nic, to on musi naprawdę uzyskiwać pozwolenie na budowę? Czy to jest dobre prawo, czy zabrnęliśmy gdzieś w krainę absurdu? Inną sprawą, drugą sprawą są właśnie te panele na elewacji. No, można by powiedzieć, panele powieszone na elewacji zmieniają wygląd elewacji, szpecą budynek. Ale w tym przypadku podobno architektowi w ogóle nie przeszkadzało powieszenie tych paneli na tym balkonie. Zakładowi energetycznemu również nie przeszkadzało podobno zainstalowanie takich instalacji i przerobienie liczników, przerobienie po prostu tego, żeby ktoś mógł zostać tam prosumentem również. Podobno to rozwiązanie nie przeszkadzało również konstruktorowi, który stwierdził, że ten balkon się nie zawali. Nie przeszkadzało również okolicznym mieszkańcom, bo ponoć ten właściciel tego mieszkania zebrał podpisy 500 okolicznych mieszkańców, że im to nie przeszkadza. Przeszkadzało tylko administracji. Nie chcę wchodzić w ten spór i rozstrzygać, czy on był słuszny, czy nie, bo nie znam wszystkich szczegółów, a te prasowe artykuły nie zawsze mówią całą prawdę i może być po prostu trochę inaczej, niż to przedstawia dziennikarz, ale no właśnie, to jest kolejna sprawa. Zmierzamy do tego, żeby budynki były coraz mniej emisyjne. Unia zachęca, czy wręcz nakazuje do tworzenia źródeł energii odnawialnej lokalnie, w lokalnych społecznościach, co sugeruje na przykład stawianie tych paneli elektrycznych, czy to na dachach budynków, czy wieszanie ich na elewacjach, może nawet na balkonach. Może się okazać, że ten człowiek, który dzisiaj spotkał się z takim ostracyzmem, z takim niechętnym przyjęciem ze strony administracji, jest prekursorem słusznego trendu wieszania paneli na balkonach, bo jak spojrzymy na elewację naszych budynków i te barierki balkonowe, to gdyby one, szczerze mówiąc, były wyposażone w panele fotowoltaiki, to byłyby to ogromne ilości energii, którą można by uzyskiwać z tych paneli. Ja nie chcę wchodzić teraz w to, czy tak być powinno, czy tak ma być, czy w ogóle należy stawiać na fotowoltaikę, ale dlaczego tak ostro się komuś coś zakazuje? Może należy wprowadzić prawo i przestać o tym dyskutować, wprowadzić prawo, barierki i balkony właśnie mają być wyposażone w tą fotowoltaikę, bo szczerze mówiąc, nawet w tych nowo budowanych budynkach jest to, tak powiedziałbym, no, rzecz, która często jest szpetna. Może ten panel byłby ładniejszy, a w dodatku może by spełniał jakąś pożyteczną funkcję, to znaczy dostarczał nam energii. Oba te przykłady pokazują takie sztywne podejście do prawa, czasami wręcz przesadne. Sądzę, że zmierzamy w ogóle jako chyba cywilizacja w złym kierunku, jeżeli nagle zaczynamy tworzyć prawo dla każdego naszego ruchu. No to już jest naprawdę, dla mnie to naprawdę jest absurd, jeżeli sąd krajowy, naczelny sąd administracyjny, najwyższy w tym kraju organ sądowy załatwiający te spory, zajmuje się sprawą ścianki działowej w mieszkaniu jakiegoś przysłowiowego Kowalskiego, jego łazienki. Absurdem jest też to, że w taką pracę angażuje się i z jednej instancji do drugiej i szkodzi temu obywatelowi w remoncie mieszkania nadzór budowlany, który jednocześnie bardzo często nie widzi jawnych naruszeń prawa budowlanego i nie reaguje na nie. Nie zauważa, a może nie wie, nie wiem, a może tak zamyka oczy, że nie wie, nie wiem, ale wiemy przecież, że z tym nadzorem budowlanym to nie jest tak, że jest to policja, która śledzi każdą budowę, każdy remont. Może też trzeba zastanowić się,
Czy należy wprowadzić regulacje takie, żeby bloki mieszkalne, w których ludzie chcą mieszkać w spokoju, przekształcały się w hotele, czy to robotnicze, czy to dla pijanych turystów, czy w pseudoakademiki i czy to jest słuszne, że w bloku, który był przewidziany na przykład dla 200 mieszkańców, nagle mieszka ich 600. To jest prawdziwy problem, znacznie większy niż dwie ścianki działowe. Niektórzy wysnuli wnioski, że ten wyrok to on zlikwiduje całkowicie działalność tych fliperów, którzy przerabiają tak dziarsko mieszkania. Od razu powiem, że w Polsce nie ma prawa precedensowego, więc zobaczymy, jak to będzie z likwidowaniem tej działalności fliperskiej. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to subskrybuj ten kanał, sugeruj w komentarzach tematy nowych audycji, zaglądaj na stronę semon24.pl i wspieraj nas, bo to wsparcie jest dla nas ważne, pozwala nam tworzyć kolejne audycje, a jednocześnie Tobie daje dostęp do większej ilości treści. Cześć, trzymajcie się.